Jeśli historia wydawała ci się kiedykolwiek nudna, to po prostu znaczy, że nie trafiłeś jeszcze na sedno historii. To miejsce, gdzie starożytne imperia ożywają, wielkie bitwy nabierają tempa, tak jak w filmie, a sekrety sprzed tysięcy lat potrafią naprawdę zaskoczyć. Bez szkolnej nudy, za to z niesamowitym klimatem, pasją i opowieściami, które wciągają od pierwszych sekund. Wejdź raz i zobacz, że historia naprawdę może uzależniać. Serdecznie witam po raz kolejny w naszych tajemniczych spotkaniach. Troszeczkę ze szlachty dzisiaj będzie, troszeczkę z tajemnic. Tak jak pewnie zauważyliście wcześniej, zanim film się zaczął, mamy reklamę kanału Sedno Historii. To jest kanał prowadzony przez Rafała Nieradzika. Ja serdecznie zachęcam, żeby go odwiedzać, bo tam jest wiele ciekawostek odnośnie historii i bez najmniejszego problemu wejdźcie sobie na ten kanał Sedno Historii. Natomiast oczywiście pod naszym... Dlaczego mówię? Bo tam też omawiałem z nim właśnie kwestię Rudolfa Hessa i tej tajemniczej wyprawy troszeczkę, więc warto tam też zajrzeć. Natomiast jeśli chodzi o ten dzisiejsze spotkanie, zachęcam, żeby już teraz zalajkować, żeby również bez najmniejszego problemu komentować, co na ten temat myślicie. No i oczywiście będę wdzięczny za wspieranie tego kanału. Zawsze pod każdym filmem jest numer konta, można wysłać cokolwiek z dopiskiem darowizna, albo również można przycisnąć przycisk wspieraj i wtedy sukcesywnie można wspierać kanał, a dzięki Wam ten kanał się rozrasta i potem macie więcej możliwości też. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o skandalach brytyjskiej arystokracji, no bo przez pierwszy okres wojny, nie wiem, czy wiecie, ale brytyjska arystokracja chciała się po prostu dogadać z Hitlerem. Oni nie chcieli wcale prowadzić wojny z Hitlerem. Jeśli sobie tutaj te dwie postacie zobaczymy, to jest królowa Elżbieta. Chodzi mi o matkę Elżbiety II, no i jej mąż Jerzy VI. Oni są oczywiście dziś symbolem oporu przeciwko Hitlerowi, natomiast fakty były inne, bo król zatrzymał się praktycznie o krok od udziału w spisku przeciwko Churchillowi. Tak więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie parę rzeczy poopowiadali na temat tej tajemniczej wyprawy Rudolfa Hessa, który wyleciał, by dogadać się z Anglikami, no i rzucić miał całą armię do ataku na Rosję, brytyjską oczywiście armię, bo o to w tym tajemniczej wyprawie chodziło. Był to lot, który potencjalnie mógłby zmienić bieg historii Europy. 10 maja 1941 roku zastępca Hitlera Rudolf Hess wsiadł do prywatnego Messerschmitta, no i odleciał z lotniska w Bawarii w kierunku Szkocji. Wyruszył wtedy w supertajną misję pokojową. Kiedy się ona nie powiodła, no to zrobiono z niego szaleńca działającego na własną rękę. Nie było to jednak wcale takie proste, bo Hess miał lądować na terenie posiadłości wokół Dungavel House, tej posiadłości, którą tutaj widzicie z boku. To była siedziba szkockiego księcia Hamiltona, zwolennika pokoju z Hitlerem. No już nawet rozpalono ogniska, by zaznaczyć pas dla samolotu. No i na hitlerowskiego dowódcę czekał komitet powitalny. Między innymi w tym komitecie powitalnym, nie wiem czy wiecie, był Duke Kentu, syn króla. Hess miał być potajemnie przewieziony do Londynu na spotkanie z Jerzym VI. Tak więc jak widzicie, brytyjska arystokracja, a także rodzina królewska przeżyła pierwszy okres wojny w szoku. Kraj był kompletnie nieprzygotowany do wojny. No i w 1941 roku Brytyjczycy ponosili klęski w Afryce Północnej, bo wtedy też ponosili klęski w Afryce Północnej, no ale też niemieckie okręty podwodne dziesiątkowały statki płynące na wyspy z dostawami z USA. Trwały również masowe bombardowania Londynu. No i Jerzy VI, jego żona Elżbieta, chodzi mi oczywiście nie o Elżbietę II, tylko o Queen Mum, liczyli więc po cichu na ewentualny układ z Hitlerem. Swoich sympatii dla takiego rozwiązania nie ukrywał ich również najmłodszy syn Jerzy, czyli Duke Kentu. Marzeniem brytyjskiej arystokracji był wówczas pokój z III Rzeszą i pchnięcie Niemiec do wojny z Rosją sowiecką. I dopiero potem zbudowano taką legendę niezłomnego patriotyzmu króla Jerzego VI i jego żony,
która odwiedzała dotkniętą nalotami wschodnią część Londynu. W ogóle Queen Mab była oryginalna, bo ona do końca swego życia była święcie przekonana, że to nie Rosjanie zamordowali Polaków w Katyniu, ale że to Niemcy zamordowali i taką narrację po prostu przyjęła. Brytyjski wywiad sprzyjający większości premierowi Churchillowi, który nie wierzył w układy z Hitlerem, uknął w tej delikatnej sytuacji dosyć taką misterną intrygę, no bo Hess, do którego dotarły wiarygodne informacje o szansie na podjęcie rokowań, podjął ogromne ryzyko i wpadł w pułapkę. Miał wrażenie, że wysłannicy premiera Churchilla rozpoczynają z nim negocjacje. Cel premiera był zgoła inny, bo jemu chodziło o to, by Niemcy osłabili natężenie bombardowań, co nastąpiło zresztą w dniu misji Hessa, i przyspieszyli atak na Rosję. Hess w ogóle liczył na rozmowy pokojowe z Jerzym VI, no bo ci zwolennicy Partii Pokoju w Wielkiej Brytanii byli dość liczni i wciąż wpływowi. Między innymi do tej partii należał premier Lloyd George, no więc to zadanie wrogom Partii Pokoju ciosu ułatwiła właśnie awaria myśliwca Hessa. Wódz Rzeszy musiał się bowiem katapultować i skakać ze spadochronem na około 10 km przed osiągnięciem celu swojej wyprawy. Oczywiście po aresztowaniu Hess milczał do końca życia, nie zdradzając jednego nazwiska. Wiele wskazuje, że celem jego misji był pokój z Anglią, który umożliwiłby rzucenie wszystkich sił do szykowanej już przeciw Rosji operacji Barbarossa. Tą teorię w ogóle potwierdza przemówienie Churchilla w Izbie Gmin w styczniu 1942 roku, bo podczas tego przemówienia premier wspomniał o fałszywym przekonaniu Hessa, który przyleciał do nas, jak to powiedział, kilka miesięcy temu. Do obalenia mojego rządu wystarczyło dojście do pewnych kręgów w tym kraju. Więc niewygodne dokumenty dotyczące misji Hessa pozostają do dziś nieujawnione. Niejaki zresztą pułkownik William Pilcher, któremu kazano podpisać w imieniu monarchii list żelazny pozwalający Hessowi na swobodne podróżowanie po Wielkiej Brytanii, został umieszczony do końca życia w swoistym takim areszcie w domku w pobliżu zamku Blairmore. No w ogóle kres nadzieją Partii Pokoju położyły ostatecznie zwycięstwa na frontach. Tak więc syn króla, Duke Kentu Jerzy, zginął latem w 1942 roku w tajemniczej zresztą katastrofie w Szkocji. Jedna z teorii mówi, że leciał z misją pokojową ostatniej szansy. Natomiast brytyjski dwór i arystokracja bały się, że zwycięstwo Rosji Sowieckiej nad Hitlerem doprowadzi do wybuchu w Wielkiej Brytanii rewolucji socjalistycznej, a co za tym idzie do likwidacji monarchii. No tutaj wykorzystano to, że właśnie książę Hamilton stał się takim pionkiem w tej grze tajnych służb brytyjskich, a zresztą Hess uwielbiał latać sam. No tak więc sobie poleciał do tego Dunkhaven House, tam miał gościć, no ale niestety ten samolot miał awarię i on musiał się katapultować. Zresztą moi drodzy, tak jak powiedziałem dużo wcześniej, no ale bardzo ciekawe, jeśli zajrzycie do gazet z tamtego okresu, to możecie zobaczyć te artykuły na temat tego właśnie lotu, bo gazety brytyjskie bardzo obszernie się rozpisywały. Tak jak już powiedziałem, na początku zamieściłem reklamę kanału Rafała Nieradzika Sedno Historii. Zachęcam serdecznie raz jeszcze, żeby tam wziąć i zajrzeć. Oczywiście, jeśli nie zapomnieliście zalajkować, jestem wdzięczny. Jak zapomnieliście, to lajkujcie w tej chwili, bez najmniejszego problemu, i komentujcie, czy coś może jeszcze wiecie na temat tych powiązań brytyjskiej arystokracji z rządem III Rzeszy. Jeśli tak, to za każdy komentarz jestem wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do następnego razu.